Nowy cios naftowy USA może spaść na Iran i Rosję naraz przez problemy na Bliskim Wschodzie. Może przy tym uderzyć w Chiny, wspierające te dyktatury. Niemcy nie radzą sobie z zapasami gazu w przeciwieństwie do Polaków, a KGHM planuje ekspansję surowcową. Jest 21 sierpnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Najostrzejsze sankcje USA w historii mogą stać się ciosem naftowym w dyktatury. USA mogą uderzyć w końcu w Rosję nowymi sankcjami naftowymi istotnymi z punktu widzenia wojny na Ukrainie, ze względu na to, że szukają nowego sposobu na Iran. Wówczas na dyktatury spadnie uderzenie naftowe, które unaoczni fakt, że te konflikty są ze sobą połączone i wspierane przez Chiny. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie, cytuję, najostrzejszych sankcji w historii wobec Iranu. Mają zastąpić dalsze działania militarne, które na razie nie przyniosły najwyraźniej skutku. Wcześniej prezydent Trump groził wojną ekonomiczną przeciwko tym, którzy będą pomagać Teheranowi. Bessent odmówił odpowiedzi na pytanie o to, czy nowe sankcje wobec Iranu obejmą dostawy ropy i czy uderzą w Chiny, które są największym odbiorcą surowców z tego kraju. Sugerował jednak, że w interesie Pekinu jest pozbycie się zależności naftowej od Irańczyków. Jakikolwiek kraj, który pozwoli swym instytucjom finansowym, biznesom, lotniskom albo podmiotom rządowym dawać jakiekolwiek wsparcie Iranowi, czekają straszne konsekwencje ekonomiczne. To z kolei napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Mówił w tym kontekście o szmuglowaniu ropy, więc należy łączyć kropki. Biały Dom sygnalizuje oczekiwanie współpracy sojuszników przy restrykcjach wobec Teheranu. Warto przypomnieć, że parlament USA przygotował ustawę o nowych sankcjach wobec Rosji oraz Iranu w jednym pakiecie. To tak zwane sankcje Lindsey'a Grahama, nazwane tak na cześć republikańskiego sponsora ustawy, który razem z ponadpartyjną grupą senatorów forsował ją w parlamencie. Pakiet zawiera propozycję ceł 100% na 5 największych odbiorców ropy z Rosji, ale także nowe sankcje wobec Iranu. Wdrożenie ma zależeć od prezydenta, który jeszcze nie podpisał tej ustawy. Powrót do polityki sankcji wobec Iranu zamiast dalszych działań wojennych może zmniejszyć presję na wzrost cen ropy oraz paliw na rynku globalnym, ale być także korektą wobec braku postępów. Jeżeli USA zdecydują się na nowe sankcje wobec Iranu, mogą uwzględnić pakiet przewidujący cios w Rosję. Wówczas ten ruch Ameryki zamieni się w uderzenie naftowe we wszystkie dyktatury naraz. Połączone sankcje wobec Iranu i Rosji uderzałyby także w ich zaplecze w Chinach. Państwo środka jest wśród 5 największych importerów ropy z Rosji. Według Reutera sprowadziły w sierpniu około 1,25 miliona baryłek dziennie. Dostawy rosyjskie mają uzupełnić spadek dostaw z Bliskiego Wschodu. Wall Street Journal liczy, że Chińczycy sprowadzili w zeszłym roku ropę Iranu wartą 30 miliardów dolarów. Pekin sprowadza połowę ropy z Bliskiego Wschodu, z tego 7% z Iranu, a odpowiada za nawet 80% eksportu irańskiego. Chińczycy sprowadzili w 2025 roku 900 tysięcy baryłek ropy irańskiej. Uderzenie sankcjami Grahama w Chiny, Rosję i Iran jednocześnie byłoby ciosem naftowym, który utrudniłby przy okazji inwazję na Ukrainie. W konsekwencji mógłby zmusić Słowację i Węgry do porzucenia dostaw rosyjskich, bo znajdują się obecnie wśród 5 największych klientów Kremla. Warto także przypomnieć, że nowe restrykcje Białego Domu były zawsze impulsem do nowych działań w Europie, która szykuje obecnie 22 pakiet sankcji. Komisja Europejska ogłosiła także chęć wprowadzenia zakazu importu ropy z Rosji na wzór takich restrykcji przyjętych już w ramach pakietu REPowerEU w odniesieniu do gazu. Taki scenariusz oznaczałby jednak bardziej otwarte starcie Zachodu z dyktaturami w Chinach, Rosji oraz Iranie, pokazując, że wojny na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie są ze sobą połączone. Tymczasem ropa Brent drożeje powyżej $93 za baryłkę przez dalsze ograniczenia w cieśninie Ormus. Czas na pozostałe wieści z Polski, Europy i świata i na początek nasz kraj. Więcej ropy. Orlen zawarł z norweskim Equinorem 3-letnią umowę na dostawę od 5 do 9 milionów ton ropy rocznie ze złoża Johan Sverdrup. Ma dawać elastyczność pozwalającą reagować na zawirowania na rynku znane z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polacy i Norwedzy współpracują także od lat przy dostawach gazu przez gazociąg Baltic Pipe.
Zero kopalin? Myślę, że w perspektywie kolejnych 5 do 7 lat nie będzie możliwe uzyskanie pokrycia 100% zapotrzebowania źródłami zeroemisyjnymi. Polskie sieci elektroenergetyczne w swojej strategii zakładają, że będzie to możliwe za 10 lat, powiedział prezes Grzegorz Onichimowski. Strategia Strażnik i Architekt przewiduje, że OZE i magazyny energii wyprą w końcu paliwa kopalne i stanie się to w 2040 roku. Ekspansja surowcowa. KGHM analizuje potencjalne kierunki ekspansji zagranicznej. Jak dowiaduje się podcast Energy Drink, gigant miedziowy z Polski bierze pod uwagę rynki amerykańskie, wybrane rejony Afryki Północnej i surowce krytyczne na Ukrainie, w tym lit i tytan. Nie wykluczamy jednak żadnego kierunku geograficznego, informuje nas zarząd KGHM, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Obrona nieba. NATO już trzeci dzień pokazuje, że jest w stanie zdominować niebo nad polską i wschodnią flanką nad Morzem Arktycznym oraz Czarnym. Flota powietrzna Sojuszu prowadzi trzecią dobę ćwiczenia. Służby ostrzegały tymczasem przed możliwą prowokacją Rosji przeciwko infrastrukturze krytycznej NATO, na przykład w energetyce. Niemcy mają kłopot. Ministerstwo Gospodarki Niemiec oceniło, że poradzi sobie w sezonie grzewczym z zapasami gazu w wysokości 60-70% zapełnienia magazynów. Cel unijny to 90% do listopada. Berlin może znów nie wywiązać się z obowiązków w przeciwieństwie do Polski, która zgromadziła według danych z wczoraj już teraz 89%. Dron morski. Rumuni zatopili drona morskiego zbliżającego się do platformy wydobywczej Neptun Deep. To źródło gazu zamieniające Rumunię w eksportera, ważnego na przykład dla Mołdawii, która porzuciła dostawy z Rosji. Prezydent rumuński oskarżył o incydent Rosjan, a więcej na stronie energydrink.today. Naprawa Czarnobyla. Niemcy zadeklarowały wsparcie w wysokości 50 milionów euro na odbudowę Arki nad elektrownią jądrową w Czarnobylu, informuje Ministerstwo Energii Ukrainy. Osłona została uszkodzona w wyniku ataku rosyjskiego drona. Kwota od Niemców to 1/10 całego kosztu naprawy, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści ze świata. Nowa fala kryzysu. Sprzedaż paliwa na giełdzie w Petersburgu spadła w sierpniu o około 20% pomimo wprowadzenia mieszanki najniższej jakości Euro 2. Rosneft ogranicza sprzedaż na stacjach do 30 litrów na pojazd, Tatneft do 50 litrów, Gazpromneft do 40-60 litrów. Kolejki na stacjach w Rosji rosną wraz ze skutecznością dronopadu Ukrainy. Transformacja na antypodach. Rozwój fotowoltaiki i magazynów energii w słonecznej Australii sprawił, że ceny hurtowe w tym kraju spadły w minionym roku o połowę. Odbiorcy energii mogą korzystać z darmowych dostaw przez 3 godziny w ciągu doby. Rząd wspiera magazyny energii dopłatą 30%. Dronopad trwa. Drony Ukrainy dosięgnęły po raz kolejny rafinerii Taneko w Niżne-Kamsku w Rosyjskiej Republice Tatarstanu oraz terminal naftowy w kraju krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Ataki Ukrainy utrudniają eksport ropy i paliw oraz dostawy na rynek krajowy. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następny już w poniedziałek, a jeszcze w weekend, czyli jutro w sobotę, mój komentarz o bezpieczeństwie energetycznym w ramach programu Energy Week. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.